Jak wygląda rynek najmu? Czy to prawda, że na rynku najmu najemcami są już głównie cudzoziemcy Ukraińcy, bo takie zdania też słyszałem, czy ceny, czynsze rosną, maleją, ale także jak wygląda ilość ofert, sprzedaż i czy za podwyżkę cen mieszkań do sprzedaży winny jest bezpieczny kredyt, a może inflacja? Na te chytre pytania, które wyście zadawali, będziemy rozmawiali razem z Marcinem Drogomireckim, który też śledzi, analityk śledzący od wielu lat rynek nieruchomości, ale także rynek ofert najmu. Jeżeli chcecie w ogóle wiedzieć, co się dzieje w nieruchomościach, jak wygląda rynek, jak się zmienia prawo, subskrybujcie ten kanał. Od razu dodam też, że na stronie symen24.pl znajdziecie tę samą audycję, ale z takimi wykresami i troszeczkę opisu i wykresy, które sobie wygodniej będziecie mogli otworzyć niż to wygląda na filmie YouTube, więc zachęcam. Zachęcam również do uczestnictwa w naszym kanale Discord, link na dole, do sugerowania nam nowych tematów, audycji, do wspierania kanału oczywiście. Marcin, pierwsze pytanie jest takie, zanim przejdziemy jeszcze do Twoich wykresów. Ja usłyszałem od kilku osób, to nie są badania statystyczne, ale od kilku osób zajmujących się rynkiem nieruchomości i najmem usłyszałem, że jako najemcy na tym rynku ostatnio zostali głównie cudzoziemcy, że Polacy nie chcą akceptować wysokich cen najmu i że w związku z tym po prostu tylko cudzoziemcy, bo oni nie mogą nic kupić, czy też mają trudności z kupieniem, albo nie mają pieniędzy. Jaka jest prawda? Jak to wygląda, albo przynajmniej jakie są Twoje odczucia na rynku najmu? Dodam też, że oprócz bycia analitykiem, również jesteś czynnym uczestnikiem tego rynku. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Tomku. Śpieszę z odpowiedzią na Twoje pytania. Tak, rynek najmu mieszkań cały czas niesłychanie ewoluuje. Przypomnę, że jeszcze do niedawna, prawie 3 lata temu mieliśmy taką sytuację, że ten rynek niemalże zamarł z powodu wprowadzenia obostrzeń covidowych. Mieszkań na wynajem było mnóstwo, wynajmowanie było utrudnione, był wysyp ofert. Niektórzy już wtedy decydowali się na wyzbywanie się swoich mieszkań do wynajęcia, tudzież mieszkań, które podzielili na pokoje i których też nie mogli wynajmować. Był wysyp ofert tak zwanych tych perełek inwestycyjnych, gotowców inwestycyjnych. Potem nastąpił wybuch wojny na Ukrainie i napływ uchodźców, który z kolei wymiótł niemal wszystkie oferty najmu, jakie były na rynku. Oczywiście trochę przesadzam, niemal wszystkie, ale generalnie zostało ich wówczas bardzo niewiele. O tym powiem dalej, pokazując wykresy podaży. No i co? I teraz pozornie sytuacja się ustabilizowała. Praktyka jest taka, że sierpień i wrzesień, no to znowuż była ta górka, taka cykliczna, coroczna górka na rynku najmu, w czasie której dachu nad głową szukali studenci tuż przed rozpoczęciem roku akademickiego. No i powiedzmy sobie szczerze, wraz z minionym weekendem ta górka się zakończyła. W tej chwili można powiedzieć, do końca roku będziemy obserwowali systematyczny spadek zainteresowania najmem mieszkań. Studenci już swoje potrzeby w większości, zdecydowanej większości zabezpieczyli. Teraz w październiku jeszcze ma miejsce tak zwana dogrywka, czyli mieszkań szukają ci, którzy wynajęli nie takie, jak myśleli, którzy nie dogadują się ze współlokatorem czy współlokatorką, albo nie dogadali się koniec końców z właścicielem, od którego wynajęli mieszkanie. No więc teraz jeszcze są te ostatnie przetasowania, ale to już jest naprawdę niewielka skala popytu i z każdym tygodniem, z każdym dniem ten popyt na mieszkania do wynajęcia będzie słabnąć i tak się będzie działo do końca roku. Tradycyjnie można powiedzieć, że pod koniec roku popyt będzie o około połowę mniejszy niż w końcówce września.
potem w styczniu lekkie odbicie, a tak naprawdę czekanie na powrót koniunktury do jesieni przyszłego roku. To mówisz, rozumiem, na podstawie tych doświadczeń takich od wielu, wielu lat, bo to się powtarza, no chyba, że wojna na Ukrainie wybucha i wtedy nagły jest szturm po te mieszkania, o czym wspomniałeś, no ale uciekłeś mi od odpowiedzi, a ja cię nie puszczę z tym pytaniem. Jak to jest? Czy faktycznie, czy takie odczucie, że zostali, no w cudzysłowie, zostali już tylko Ukraińcy, czy tylko cudzoziemcy jako najemcy, to jest słuszne, czy ma jakieś w ogóle podstawy, czy to jest przesada? Znaczy, przede wszystkim powiedziałbym o pewnej segmentacji rynku najmu. Oczywiście wciąż są ci zamożniejsi klienci, czy to polscy studenci z zamożniejszych domów, czy osoby, które znalazły pracę w nowym miejscu, w nowym mieście, czy osoby, które przyjechały z zagranicy do Polski na studia. One rzeczywiście wciąż są gotowe szukać ofert o wyższym standardzie i o wyższej cenie, ale ten typ klienta no, stanowi niewielką część popytową. Główna część popytowa właśnie teraz w sierpniu i wrześniu, no to byli studenci, ale oni tak naprawdę można powiedzieć, że już na przełomie sierpnia i września znaleźli oferty dla siebie i na rynku zostali przede wszystkim, nie wyłącznie, ale przede wszystkim, no właśnie, obcokrajowcy. Są wciąż Ukraińcy, ale oczywiście w nieporównywalnie mniejszym stopniu niż w ubiegłym roku. Są Białorusini, są przybysze z innych krajów, często egzotycznych, być może ci, którzy kupili wizę. W każdym bądź razie ci, którzy przyjeżdżają do Polski za pracą. No i właśnie z takimi kandydatami na najemców przychodzi się teraz spotykać właścicielom, zwłaszcza właścicielom mieszkań tańszych w standardzie popularnym, no bo te mieszkania nowe, świeżo wykończone, wyposażone, no siłą rzeczy są droższe i są zbyt drogie dla tej grupy klientów. Znaczy, ja spotkałem się z takim twierdzeniem też, ale o tym może później jeszcze porozmawiamy trochę, że właśnie bezpieczny kredyt wpłynął na to, że wiele osób, które do tej pory nie mogło sobie pozwolić na mieszkanie, postanowiło kupić mieszkanie na bezpieczny kredyt, a nie wynajmować. Mam tutaj trochę wątpliwości, czy to jest, znaczy to częściowo pewnie takie zjawisko zachodzi, ale patrząc na to, że tych bezpiecznych kredytów udzielono troszeczkę więcej niż 15 tysięcy, to takie ostatnie dane, jakie mamy, przynajmniej w dniu, w którym nagrywamy audycję, może będzie pewnie więcej, kiedy ją słuchacie. Natomiast osób żyjących z najmu, składających deklaracje w Polsce w 2022 roku było ponad 800 tysięcy, więc niektórzy mają po kilka mieszkań, więc ja powiedziałbym, nie sądzę, żeby to tak bardzo wpływał ten bezpieczny kredyt na rynek najmu, chociaż nie można tego również nie doceniać, ale chciałbym teraz przejść do tego, co ty żeś przesłał, czyli do właśnie samych ofert najmu. Jak to wygląda? Skomentujesz to jakoś? Jak najbardziej. Ostatni słupek przedstawia aktualną sytuację, jeśli chodzi o podaż ofert mieszkań do wynajęcia dostępnych na rynku w największych serwisach ogłoszeniowych. I zrobiłem porównanie, jak ta sytuacja wyglądała przed rokiem, czyli w Ale październiku to jeszcze stop, 2000. powiedz nam, to są oferty, ta lewa oś to są tysiące mieszkań, tak? Tysiące ofert, czy co to Nie, jest? to jest punkt odniesienia. Tu przyjmujemy, że obecnie mamy 100%. Obecna pula Rozumiem. ogłoszeń to jest 100% i porównam to z sytuacją sprzed roku, dwóch, trzech, żeby zobrazować, w jakim miejscu się znajdujemy, ponieważ no właśnie, czy tych ofert jest dzisiaj dużo, czy mało? Moim zdaniem jest ich już dużo, tych ofert czekających właśnie na najemców, ponieważ jest ich o 47% więcej niż przed rokiem. Jest ich o prawie 200% więcej niż w kwietniu 2022 roku, czyli w tym miesiącu, kiedy mieliśmy ten szczyt popytowy ze strony uchodźców z Ukrainy.
Jest tych ofert również o 1/4 więcej niż przed 2 laty w tym samym okresie. Natomiast jest ich o około 20% mniej niż w październiku 2020 roku, czyli wtedy, kiedy rynek najmu, można powiedzieć, stanął ze względu na obostrzenia covidowe. Krótko mówiąc, w tej chwili ofert wynajmu mieszkań na rynku jest dużo, jest ich mniej, tak jak mówię, niż w roku 2020, w tym samym okresie, ale patrząc wstecz przez ostatnie miesiące, lata, ofert jest naprawdę dużo, a tak jak wspomnieliśmy na początku, popyt jest zdecydowanie mniejszy. Uchodźcy swoje potrzeby zabezpieczyli, studenci zabezpieczyli, część klientów przechodzi na swoje, można powiedzieć, albo już kupiła, albo kupuje mieszkanie, albo myśląc o tym zakupie właśnie z tym bezpiecznym kredytem, postanowiła pozostać w rodzinnym domu, czy skorzystać z innych opcji zamieszkania, aby nie wydawać w tej chwili pieniędzy na czynsz, na najem, dlatego że one będą potrzebne czy to do wkładu własnego, czy do wykończenia mieszkania, na którego zakup w tej chwili się szykuje. Tabela kolejna. Tak, to jest porównanie tego, jak obecnie wygląda podaż ofert w największych miastach. No i tu, o ile Gdańsk jest takim, bym powiedział, swoistym wyjątkiem, gdzie w porównaniu rok do roku tych ofert przybyło relatywnie najmniej, nieco ponad 13%, o tyle w Lublinie, Wrocławiu czy w Łodzi w tej chwili wybór ofert mieszkań do wynajęcia jest dwukrotnie większy niż przed rokiem. I tu jeszcze zaznaczę, że te dane dotyczą początku października, czyli już momentu, kiedy tak naprawdę ten, no właśnie, ten jesienny, ta jesienna fala popytu została zaspokojona. Tak jak mówię, ostatni weekend był tak naprawdę takim ostatnim akordem jesiennej gorączki. W tej chwili na rynku ofert będzie systematycznie, w mojej ocenie, przybywać, a klientów chętnych do ich wynajęcia będzie systematycznie ubywać. Ciśnie mi się na usta pytanie, może odpowiesz, co stało się w Łodzi? No mówiąc, ofert wynajmu rok do roku przybyło drugie tyle. No ale dlaczego? Nikt tam nie chce mieszkać w tej Łodzi już? Czy po prostu jakieś krótkie najmy się zwolniły? Bo tam było też trochę tego krótkiego najmu. Czy tak dużo osób zainwestowało w Łodzi? Czy to jakieś są podejrzenia, czy po prostu jest, bo jest, tak jak to na Łódź padło? Szczerze mówiąc, jakoś dokładnie powodom, przyczynom tego stanu się nie przyglądałem, zwłaszcza, że we Wrocławiu jest sytuacja bardzo podobna. No, co tu dużo mówić, ważne są zarobki w danym mieście, ważne są stawki czynszów. I w momencie, kiedy zarobki nie do końca pozwalają na to, czy to studentom, czy nie studentom, na wynajęcie samodzielnego mieszkania, no to siłą rzeczy ci klienci no, odchodzą z rynku, a to powoduje, że ofert czekających na tych klientów robi się więcej. Znaczy, to też widzimy a propos tych stawek czynszów i Warszawa, tak bym powiedział, no 2700, znacznie więcej niż Łódź, ponad 1000 złotych drożej niż Łódź. Tam przyrost w Warszawie był ofert o 60% w stosunku rok do roku, w Łodzi ponad dwukrotny, więc no może też nie dziwią te takie dosyć niskie średnie czynsze, które są w Łodzi. Katowice też nie są jakimś miastem, powiedziałbym, cieszącym się wielką popularnością. Zrobiłem wycenę dla pokoi, żeby pokazać, bo one właśnie w tej chwili dla wielu klientów no, są w zasadzie jedyną alternatywą dla wynajęcia mieszkania, ponieważ no, wynajem pokoju jest, można powiedzieć, o połowę tańszy niż wynajęcie kawalerki. No a dach nad głową jest, umyć się gdzie jest, swoje rzeczy przechowywać też, ugotować, zjeść również. Więc dla tych no, mniej majętnych klientów w tej chwili pokoje są bardzo atrakcyjną alternatywą i popyt na pokoje jest spory. Ja tu jeszcze zaznaczę, dla te średnie czynsze za wynajem
kawalerki. Tu też te dane przygotowałem w oparciu o najświeższe dane, już z ofert dostępnych teraz w październiku. Co to oznacza? Że na rynku w tej chwili zostały te nieco droższe oferty, te atrakcyjniejsze, powiedzmy sobie szczerze, one pod koniec września i w ogóle przez cały ten okres jesienny zniknęły z rynku. Te tańsze mieszkania zostały wynajęte i teraz na klientów czekają właściciele tych mieszkań, którzy wyceniają swoje lokale drożej. Stąd ta średnia w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku jest obecnie wyższa niż jeszcze 1,5–2 miesiące temu. Ona nie jest znacząco wyższa, to są różnice rzędu 100–200 zł. I spodziewam się, że z biegiem czasu, kolejnych dni, tygodni, ta średnia zacznie spadać. Ewentualnie można przyjąć, że jeżeli klient trafi się właścicielowi, to po prostu tę stawkę niższą wynegocjuje już w czasie bezpośrednich rozmów, a oferty widoczne w internecie jeszcze przez jakiś czas będą figurowały z tymi cenami wyższymi. No tak jest zawsze, to ceny ofertowe spadają później. Najpierw wchodzą negocjacje, wtedy i dopiero później dochodzi do świadomości, że cena ofertowa, czy to sprzedaży, czy najmu, spada. Zobaczymy, czy tak będzie. No w tej chwili faktycznie nie ma specjalnych impulsów, które by spowodowały jakiś taki nagły wzrost zainteresowania najmem na horyzoncie. To podkreślam, że wszystko się może zmienić, bo życie jest nieprzewidywalne. W ostatnich kilku latach chociażby mieliśmy pandemię, mieliśmy wojnę na Ukrainie, które bardzo mocno na ten rynek w jedną lub drugą stronę wpływały, ale chciałem też się odnieść w innej naszej audycji, wcześniejszej, to możecie zobaczyć na naszym kanale. Rozmawiałem z Bartłomiejem Głuchowskim z serwisu Adradar o ilościach ofert na rynku wtórnym. I taka ważna informacja, wielu z Was uważa, że ofert mieszkań na sprzedaż, że wielu z Was uważa, że te oferty wymiotło, że nie ma ofert na rynku wtórnym, co tak jest prawdą, ale i nie jest prawdą zarazem, bo to zależy, jak się na to spojrzeć. Na przykład według jego danych, a to są dosyć dobre dane, oni mają specjalny program, który właśnie zlicza te oferty, to liczba tych ogłoszeń bezpośrednich jest właśnie rekordowa, czy też zbliżona do rekordów. Udział w ogóle ofert bezpośrednich w ogłoszeniach w ogóle wzrósł z 20 do 30%. Prawdą jest, że spadła liczba ofert agencyjnych. No i też pewnie macie takie wrażenie, że nic nie ma, bo w wielu miastach te tańsze oferty zostały wygarnięte. Efekt też właśnie z powodu tego, między innymi z powodu tego bezpiecznego kredytu. Tak, z obserwacji rynku wtórnego, sprzedaży mieszkań, ewidentnie widać, że ofert rok do roku znacząco ubyło, od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent w zależności od miasta. Ubyły przede wszystkim te oferty, które mieszczą się w widełkach, w limitach programu Bezpieczny Kredyt 2%, czyli mieszkania jedno-dwupokojowe. Można powiedzieć, że te o powierzchni do 50 m². Ich rzeczywiście jest dużo mniej i one w ciągu ostatniego roku, a nawet powiedziałbym w ciągu ostatnich miesięcy najbardziej, bo o kilkanaście, nawet o 20% zdrożały. Tutaj Ci przerwę na chwilę, Marcinie, ponieważ chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli. Marcin powiedział o mieszkaniach do 50 m², a ja tak uzupełnię troszeczkę lub korektę, wprowadzę w Warszawie do 50 m², w innych miastach niekoniecznie, bo są miasta liczne w Polsce, w których nawet 100-metrowe mieszkanie może załapać się w programie bezpiecznego kredytu. W Warszawie w tej chwili kupienie mieszkania trzypokojowego, mieszczącego się w limicie, no delikatnie mówiąc, jest
trudne albo gdzieś na dalekich obrzeżach. Dokładnie. Oczywiście ceny w innych miastach są niższe i więcej mieszkań kwalifikuje się do wsparcia kredytem bezpieczny kredyt 2%, ale też pamiętajmy, że siła nabywcza w mniejszych miejscowościach, zarobki są niższe. No, taka jest niestety prawda. Dlaczego tych mieszkań przybywa, tych ofert bezpośrednich, tak jak wynika z danych Adradaru? No to jest naturalna konsekwencja tego, że jak coś się szybko i łatwo sprzedaje, to większa część właścicieli stwierdza, skoro to takie proste i będą się zabijać o moją ofertę, to po co ja mam korzystać z usługi profesjonalnego pośrednika? Przecież ja sobie sam dam radę. Wiemy, że Polacy sami się potrafią leczyć, sami są świetnymi szkoleniowcami, jeśli chodzi o piłkę nożną, tak samo świetnie sprzedają nieruchomości. Także teraz, w momencie, kiedy ten popyt jest ogromny, rzeczywiście wiele osób decyduje się dokonać transakcji samodzielnie. Z drugiej strony też pamiętajmy, że ta sytuacja, która jest na rynku, rosnące koszty działalności i generalnie koszty, które ponoszą biura nieruchomości, powoduje, że coraz więcej ofert przyjmowanych jest na wyłączność, czyli to, co obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu, że jedna oferta sprzedaży mieszkania była oferowana przez kilka biur, jeszcze jeżeli do tego dodamy w kilku serwisach, to z jednego mieszkania do sprzedania łącznie w różnych serwisach robiło się na przykład 50 ogłoszeń. W No tej tak, ale chwili tutaj znowu stop, bo dobrze wiesz, że Adradar, on właśnie, jego praca polega na tym, że jego systemy filtrują i likwidują duplikaty, więc tutaj trzeba założyć, że jeżeli Adradar mówi, że spada liczba ogłoszeń agencyjnych, to nie znaczy, że to nie jest przyczyna ta, o której powiedziałeś, to duplikowanie, tylko że po prostu w ogóle ta liczba ofert spada. To tak dla wiadomości widzów, bo ja wiem, że ty wiesz, ale chciałbym, żeby widzowie wiedzieli również. No i kolejna rzecz, że każde dodanie ogłoszenia kosztuje. No i w momencie, kiedy trzeba trochę zacisnąć pasa, następuje ograniczanie miejsc czy liczby ogłoszeń publikowanych przez biura, co też w konsekwencji prowadzi do tego, że tych ogłoszeń agencyjnych widzimy na rynku mniej. Niektóre agencje po prostu nie wystawiają wszystkich ofert, oszczędzają, starają się na tych kosztach zaoszczędzić, chociaż też tak naprawdę to ostatnie miesiące, przynajmniej kilka ostatnich miesięcy dla agencji nieruchomości w 2023 roku było lepsze niż w 2022 w drugiej połowie, gdzie ten rynek praktycznie stanął. No i właśnie a propos tego stawania rynku, płynnie przejdziemy do tematu, czy to prawda, że bezpieczny kredyt jest winowajcą wzrostu cen mieszkań? Od razu powiem tak. Ktoś tak napisał, dlaczego zarzucił mi, że ja tak mówię, a przecież jest inflacja. No i teraz krótkie wprowadzenie. Co jest przyczyną inflacji? Przyczyn inflacji może być wiele, kilka lub nawet kilkanaście, mogą być to kombinacje różnych powodów, ale ogólnie jedną z przyczyn jest to, że na rynku pojawia się tani pieniądz i który nie ma pokrycia w dobrach, które są do kupienia. I jak się ma do tego bezpieczny kredyt? Bezpieczny kredyt ewidentnie jest powodem tego, że ceny mieszkań zaczęły gwałtownie rosnąć. Tak jak powiedziałeś, dobra na rynku, dobra w postaci mieszkań było mało, teraz jest go jeszcze mniej, a chętnych, żeby to dobro posiąść drogą kupna, nagle pojawiło się bardzo wielu. Siłą rzeczy, jeżeli mamy jakiś towar jest deficytowy, są chętni, żeby go kupować, to zarówno właściciele prywatni sprzedający mieszkania na rynku wtórnym, jak i deweloperzy nie czują się ograniczeni w tym, by podwyższać ceny no i te ceny idą w górę. Wróciły nawet takie sytuacje, o których już wielu zdążyło zapomnieć, a mianowicie licytacje.
Czyli jeżeli jest oferta fajna na sprzedaż, właściciel chce cenę X, ale przychodzi 5 chętnych do zakupu tego mieszkania, to oni między sobą licytują się, kto jest skłonny zapłacić więcej, żeby koniecznie to mieszkanie kupić i załapać się właśnie na ten bezpieczny kredyt, który, dodajmy, dla wielu osób jest, dla tych, które się do niego kwalifikują, jest fantastyczną szansą na to, żeby spełnić marzenie o posiadaniu własnego M. Być może szansą, która nieprędko się powtórzy, ponieważ dostanie od państwa z budżetu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych w trakcie spłacania kredytu, no jest czymś fantastycznym. Kto by takich pieniędzy nie chciał dostać, kto by nie chciał po nie sięgnąć? No zobaczymy, jaki będzie wynik wyborów, bo jest partia, która chce dojść do władzy, obiecuje kredyt 0%, więc to jeszcze lepsze rozdawnictwo pieniędzy niż to, co się do tej pory odbywa. Natomiast dlaczego na przykład deweloperzy nie rzucili się na nowe budowy, skoro jest tak pięknie i tak popyt urósł? I jednocześnie mamy zjawisko, że znowu odżyli fliperzy. W drugiej połowie 2022 roku to ten ruch fliperski przysiadł, tak to nazwijmy. Mieszkania nie drożały, nawet zaczynały tanieć. Pierwszy kwartał 2023 to są mieszkania w ogóle taniejące, to wiemy o tym i nagle odżyli fliperzy, bo zobaczyli szansę, a deweloperzy nic. Według mnie oni boją się ryzyka z kosztami i zastanawiają się, na jak długo wystarczy zapału kupujących na bezpieczny kredyt i na jak długo wystarczy pieniędzy. To jedno, a druga rzecz, że no co tu dużo mówić, żyjemy w czasach takiej, bym powiedział, trochę fikcji, tak? Trudno uwierzyć nawet w dane podawane przez GUS, podawane przez NBP. Mamy przed sobą wybory. Ten świat jest mocno koloryzowany w tej chwili. I tak Ja bym nie naprawdę szedł w tym kierunku, twierdząc, że GUS lub NBP muszą manipulować danymi. Nie mają powodu, ale szanuję twoje zdanie, tak? Okej, takie jest moje zdanie. I tak naprawdę nie wiemy, jak ta sytuacja się rozwinie za pół roku, za rok. Tak? Pamiętajmy, że chociażby ten zerowy VAT, który jest na żywność, zdaje się, ma być lada moment zniesiony. No więc jak zostanie zniesiony, to z dnia na dzień podrożeje wszystko, co na co dzień wkładamy do koszyka w sklepie spożywczym. To na pewno odbije się na naszym postrzeganiu bezpieczeństwa życia, na naszych portfelach, ale to jest tylko jeden z czynników. Generalnie wydaje mi się, że deweloperzy też nie do końca wiedzą, jak będzie wyglądała sytuacja za 1,5 roku, za 2 lata, czyli w tym momencie, kiedy potencjalnie kończą się inwestycje, tak? Kończy się budowa bloku mieszkalnego, cały ten proces. No więc jeżeli oni dzisiaj nie są w stanie określić tej sytuacji ani właśnie jaka będzie inflacja, ile wyniesie realny koszt budowy, czy za 2 lata dalej będzie popyt, będą klienci na to, żeby zaciągać kredyty, żeby kupować mieszkania, no to ja też bym w takiej sytuacji nie ryzykował z inwestycją, zwłaszcza, że pamiętajmy, że wiele z tych inwestycji jest finansowana kredytem, a kredyty w tej chwili, no, tak samo jak dla Kowalskiego, tak samo dla dewelopera, no, są wysoko oprocentowane. Czy to oprocentowanie po nowym roku dalej będzie spadać? Czy może inflacja wróci i z powrotem zacznie rosnąć? No myślę, że jest na tyle dużo niewiadomych, że nikt z motyką na księżyc nie chce się w tej chwili porywać. Ja tu się zgadzam, tylko małe sprostowanie. Deweloperzy nigdy nie wiedzą, co będzie za 2 lata, bo nikt nie przewiduje przyszłości. Natomiast oni w tej chwili, podobnie jak wielu innych przedsiębiorców z innych branż, dosyć pesymistycznie patrzą na przyszłość. Właśnie boją się, jeżeli widzą, że PMI w gospodarce, w przemyśle, w różnych gałęziach gospodarki, w Polsce, w Europie, wszędzie spada, że te nastroje są minorowe, no to w takim razie też właśnie boją się ryzyka inwestycyjnego. Wielu z nich
no, powiedziałeś o kredytach. Część z nich korzysta z kredytów, wielu z nich ma już zgromadzone środki własne, ale też czy chcą wydawać te środki, bo z jednej strony boją się tego, że nagle zaczną rosnąć koszty, a z drugiej strony nie wiedzą, czy ludzi będzie stać na kupno tych mieszkań przy wyższych kosztach, no bo przecież widzą, że w tej chwili popyt został nakręcony dość sztucznie. I tutaj przy okazji chciałbym zwrócić taką uwagę, że na przykład w Szwecji, w Niemczech deweloperzy, najwięksi nawet, wstrzymali budowę. W Niemczech 60 000 największy deweloper wstrzymał budów. W Szwecji 40 000, to kraj mniejszy niż Polska ludnościowo, więc no 40 000 dla nich to jak dla nas, nie wiem, ze 120 000 mniej więcej, to taką proporcję pewnie trzeba zastosować, mieszkań wstrzymanych. Nie słyszymy, żeby to następowało w Polsce, chociaż widzimy zdecydowane ograniczenie w rozpoczynaniu nowych budów. Co Niemcy sugerują, bo oni wymyślili sobie szczyt, znaczy przeprowadzili szczyt mieszkaniowy i jeden z ich pomysłów jest taki: my będziemy ludziom, którzy wybudują mieszkania i będą je wynajmować, damy ulgi. Przypomnę, w Polsce taki program był kiedyś, nawet chyba ze 100 000 mieszkań wybudowano. Nie wymyślili natomiast Niemcy tego, żeby dawać pieniędzy ludziom, którzy chcą kupować. Dlaczego? Bo tak, zachęcili człowieka do budowania mieszkania, ale powiedzieli mi, twój nabywca nie ma ani grosza więcej, więc jak chcesz znaleźć nabywcę, no to musisz się utrzymać jakoś ceny. Nie dostaniesz premii, dostajesz już premię w podatkach, więc drugiej premii nie dostaniesz. U nas tak naprawdę ten program spowodował, że sprzedający dostali premię. I zarzucano mi też, że przybyły inne programy, Rodzina na swoim, Mieszkanie dla młodych. Fajnie były takie programy. One też zawierały różne dopłaty, różne rodzaje pomocy, ale tam na przykład był limit ceny metra maksymalny. U nas możesz w tym programem sfinansować mieszkanie w cenie 28 000 za metr kwadratowy, bo 700 000 minimalne mieszkanie, 25 metrów, bez limitu. Dokładnie, no to pokazuje, że ten program był nieprzemyślany. No to nie pierwszy i nie ostatni pewnie, ale no właśnie, jeżeli ktoś ma wątpliwości, że to bezpieczny kredyt 2% powoduje wzrost cen mieszkań, no to zobaczmy też na inne obszary, inne dziedziny naszego życia. 13., 14., a może i 15. emerytura to też jest wysypywanie na rynek dodatkowych pieniędzy. Nie chcę, Marcinie, żeby nasz program wpisywał się w kampanię wyborczą. Wolę być jak najdalej od polityki, bo szczerze mówiąc, ja widzę rozdawnictwo z każdej strony i teraz w tym okresie wyborczym to, co mogę powiedzieć, to widzę, że wszyscy mi obiecują wszystko, że będę młody, zdrowy, piękny i bogaty. No cóż, chciałbym być znowu 20-latkiem. No, nie wiem, jak spełnicie moją propozycję wyborczą. Szanowni Państwo, dziękuję za udział w programie Marcinowi. Bardzo ciekawe komentarze. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o rynku nieruchomości, subskrybujcie nasz kanał. Przypominam, że materiały z tej audycji w lepszej takiej statycznej formie, wykresy znajdziecie na symen24.pl. Zachęcam do wspierania kanału, do udziału w dyskusjach na Discordzie i do sugerowania nam nowych, kolejnych tematów audycji. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.